Witamy z Pobierowa. Przejdziemy się po tej nadmorskiej miejscowości, zobaczymy jej atrakcje turystyczne. Zapraszamy na spacer z nami. Pobierowo to jedna z miejscowości nad polskim morzem, która przyciąga turystów szerokimi, piaszczystymi plażami, sosnowymi lasami i niezwykłą atmosferą. To idealne miejsce zarówno dla osób szukających relaksu, jak i tych, którzy preferują aktywny wypoczynek. Przebywając w Pobierowie, już od samego rana można poczuć tutaj prawdziwy klimat nadmorskiego kurortu. Słońce, szum fal i delikatny powiew morskiej bryzy sprawiają, że każdy dzień zaczyna się tu w wyjątkowy sposób. Nie brakuje tu również atrakcji dla miłośników aktywnego wypoczynku. Pobierowo oferuje wiele tras rowerowych i spacerowych, które prowadzą przez malownicze sosnowe lasy. A po dniu pełnym atrakcji warto udać się do jednej z wielu restauracji i kawiarni. Jeśli szukasz idealnego miejsca na nocleg, Pobierowo oferuje szeroki wybór hoteli, pensjonatów i apartamentów. Spacer po Pobierowie rozpoczynamy w charakterystycznym miejscu na skwerze z pomnikiem kotwicy ze sterczącym pionowo łańcuchem. Pomnik stanowi symboliczne nawiązanie do morskiego charakteru miejscowości i jest popularnym miejscem spotkań oraz tłem do pamiątkowych fotografii. Otoczenie pomnika zostało estetycznie zagospodarowane. Ustawiono ławki i ciekawie wybrukowano, co sprzyja chwilom relaksu w tym miejscu. Przechodzimy na ulicę Moniuszki. Jest to jedna z ważniejszych ulic Pobierowa. Wzdłuż niej zlokalizowane są obiekty noclegowe, pensjonaty, domy gościnne oraz ośrodki wczasowe. Bruk położony na tej ulicy zdradza, że zbliżamy się do nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Znajdziemy tutaj boiska, korty tenisowe, skatepark, siłownię, plac zabaw dla dzieci, tyrolkę i inne atrakcje. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy lubią ruch nawet podczas urlopu. Czy w Polsce mogą rosnąć prawdziwe palmy? Otóż tutaj w Pobierowie po zabezpieczeniu palmy na zimę może się to udać. I właśnie widzimy taką palmę przy jednym z domów na ulicy Moniuszki. Skręcamy w ulicę Słoneczną. Po chwili dochodzimy do kościoła pod wezwaniem Najświętszego Odkupiciela. Jego budowę rozpoczęto 20 marca 1984 roku, a pierwszą mszę świętą odprawiono 30 listopada 1986 roku. Bryła kościoła ma nowoczesny kształt. Jest zbudowana na rzucie czworoboku. Mury są z betonu i pustaków. Jednocześnie z budową budynku kościoła budowano wieżę, pomieszczenia katechetyczne i plebanię. Kościół posiada 3 dzwony spiżowe poruszane elektrycznie. Przed kościołem znajdują się ławki powiększające obszar do modlitw w lecie, kiedy jest dużo turystów. Przechodzimy na ulicę Południową i idziemy nią z drugiej strony kompleksu sportowego w kierunku morza.
Po chwili dochodzimy do skrzyżowania ulic Wojska Polskiego z Jana Skolna. Jest ono akurat w przebudowie. Tuż obok tego skrzyżowania znajduje się napis Pobierowo, będącym idealnym miejscem do zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć z tej miejscowości. Idziemy dalej w kierunku morza. Minęliśmy większe hotele i doszliśmy do plaży. Plaża w Pobierowie to jedno z najpiękniejszych miejsc na wybrzeżu. Jest szeroka, czysta, z delikatnym piaskiem i w tym miejscu Pobierowa z łagodnym zejściem do morza. Jest to doskonałe miejsce do opalania, kąpieli morskich, a także do aktywności sportowych, takich jak siatkówka plażowa czy jogging o wschodzie słońca. Z plaży przechodzimy na ulicę Grunwaldzką. To tutaj, po dniu pełnym atrakcji w Pobierowie, warto udać się do jednej z wielu restauracji i kawiarni. Słyną one z doskonałej kuchni, a zwłaszcza świeżych ryb, które można tutaj skosztować. Znajdziesz tu i w okolicy tej ulicy również klimatyczne kawiarenki, bary plażowe i lodziarnie, które serwują pyszne desery i orzeźwiające napoje. Skręcamy w ulicę Mickiewicza i po chwili dochodzimy do zegara kwiatowego. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji tej nadmorskiej miejscowości. Jest to kolejne miejsce, gdzie należy sobie zrobić zdjęcie z Pobierowa. Obecnie jeszcze na zegarze nie ma kwiatów, ale i tak gospodarze miejscowości zadbali o to, by było warto tu przyjść i zrobić sobie zdjęcie, może niekoniecznie z zegarem, ale dla odmiany w karecie. W lecie tarcza zegara wykonana jest z żywych, kolorowych kwiatów, tworzących regularny, precyzyjnie obsadzony wzór. Powinien on też posiadać wskazówki pokazujące dokładny czas. Dzięki temu zegar jest nie tylko dekoracyjnym, ale i funkcjonalnym elementem tej miejscowości. Wróciliśmy na ulicę Grunwaldzką i idziemy nią dalej.
Doszliśmy do kolejnej atrakcji dla turystów w tej miejscowości, jaką jest magiczny domek wybudowany do góry nogami. Wnętrze domku jest w pełni umeblowane, ale wszystkie meble i przedmioty codziennego użytku też są odwrócone, co sprawia, że zwiedzający chodzą po suficie, a ich zmysły równowagi zostają wystawione na próbę. Jest to atrakcja, która długo pozostanie w pamięci i dostarcza mnóstwo radości zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Idziemy dalej ulicą Grunwaldzką. Doszliśmy do ogródka jordanowskiego. Naszą uwagę zwrócił już z daleka zbudowany z kolorowych kredek płot, który nadaje temu miejscu bajkowego charakteru. Na terenie placu zabaw rosną wysokie drzewa, które zapewniają przyjemny cień w upalne dni. Na terenie ogródka znajdują się różnorodne urządzenia do zabawy, takie jak zjeżdżalnie, huśtawki, domki oraz ścianka wspinaczkowa, które zachęcają dzieci do aktywności fizycznej. Ogródek jordanowski w Pobierowie to doskonałe miejsce na rodzinny wypoczynek, oferujące bezpieczne i atrakcyjne warunki do zabawy dla najmłodszych. Tymczasem przeszliśmy już na ulicę Spokojną i idziemy dalej ulicą Ciechanowską aż do jej końca. Doszliśmy do końca ulicy Ciechanowskiej. Z prawej strony widzimy zejście nad morze, ale nie idziemy tam.
Idziemy ścieżką prosto przez las. Na początku tej ścieżki napotykamy grób nieznanego żołnierza. To skromne, ale symboliczne miejsce pamięci narodowej, upamiętniające nieznanego żołnierza poległego w czasie II wojny światowej. Grób nieznanego żołnierza w Pobierowie to miejsce zadumy i refleksji, przypominające o ofiarach wojny i historii regionu. Idziemy dalej ścieżką przez las. Po chwili dojdziemy do opuszczonego domku, w którym podobno w czasie II wojny światowej mieszkała w nim Ewa Braun, partnerka i na sam koniec żona Hitlera. Nie ma dowodów na to, by w tym domku przebywał też sam Hitler. Za to natomiast jest pewne, że bywał tutaj Hermann Göring. W czasie II wojny światowej domek był strzeżony przez żołnierzy niemieckich. Obecnie budynek jest opuszczony i zdewastowany, ale mimo to stanowi nieformalną atrakcję Pobierowa. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, aby nie pominąć następnych filmów o następnych miejscowościach lub miejscach. Napisz komentarz i wciśnij łapkę w górę.